ponad 100 samochodów na liście zgłoszeń. Rok temu, czyli w 2021 roku spotkaliśmy się właśnie tutaj w siedzibie VD po to, żeby rozpocząć współpracę, żeby się poznać i zobaczyć, czy mamy wspólne cele. Jesteśmy już po ponadrocznej współpracy jako organizatorzy Valvoline Ride'u Małopolski. Valvoline jest cały czas sponsorem tytularnym. Mamy nie tylko wsparcie finansowe, które jest podstawą do zrobienia tak dużego wydarzenia, ale to jest przede wszystkim wsparcie mentalne, wsparcie przez cały sztab, cały zespół osób, które tutaj pracują. Mieliśmy krótki miesiąc przerwy po to, żeby zebrać myśli, żeby troszkę wypocząć, no ale organizacja rajdu dla 120 załóg na terenach 5 gmin, w tym roku także 2 powiatów, rozrastamy się dość mocno, powoduje to, że my już w listopadzie usiadliśmy do stołu przede wszystkim z Maćkiem Stabrawą, który jest dyrektorem zawodów i mówimy, dobra, to w którym kierunku idziemy? I tak idziemy w kierunku Mistrzostw Polski. W tym roku kandydujemy do Mistrzostw Polski. Rajd wydłużamy z 20 km do blisko 60. Oprócz tego, że będzie to runda Mistrzostw Śląska i Pucharu Śląska, czyli tak jak w ubiegłym roku, dołączamy do nowego cyklu rajdowe Mistrzostwa Południa. Ale żeby przygotować ten rajd, potrzeba wytężonej pracy. Na dworcu będzie komasacja 10-minutowa, żeby się połączyli. No i potem znowu z dworca będą wypuszczani co minutę, żeby nie korkować głównej drogi. A ile załóg? No ponad 100. A przewidujecie testy przed rajdem? Nie przewidujemy. Także jak przyjdą jakieś papiery, to nie my. Zaczynamy przede wszystkim od wytyczenia trasy, czyli wytyczenia odcinków specjalnych. Odcinki specjalne tyczymy, to nie jest tak, że otwieramy sobie gdzieś tam mapę i mówimy, no w pewnym sensie to tak jest, że otwieramy mapę i mówimy gdzie i jak rajd powinien pojechać, ale żeby wytyczyć tę trasę, musimy wziąć pod uwagę dojazdy, musimy wziąć pod uwagę ewentualne remonty, drogi alternatywne, bo kiedy przerywamy dany odcinek z jakiejś przyczyny, musimy ten rajd, który ma 120-130 samochodów, w jakiś sposób przemieścić do startu kolejnego odcinka. Musimy wziąć pod uwagę też uciążliwość dla mieszkańców. Nie możemy zamknąć nagle całej gminy, bo dojazd do domu będzie zbyt problematyczny. No możemy tą dłuższą przejechać. Mam nadzieję, że będzie na tyle fajnej pogody, że tutaj zrobimy ceremonię mety. Strefa serwisowa, tak jak widzieliście po prawej stronie. Komasacja tutaj na placu. Dzisiaj dostaliśmy pismo właśnie od burmistrza ze Suchej, że już jednostki OSP mogą się szykować, także no, działamy. W pewnym sensie już wiemy, że rajd może sprawiać problemy mieszkańcom, ale zawsze się troszkę bronię tym, że to jest jeden dzień w roku, że to jest dodatkowe wydarzenie, że to jest potężna dawka promocji dla regionu, potężna dawka też pieniędzy dla regionu, bo dość powiedzieć, że wynajmujemy na potrzeby rajdu ponad 600 noclegów, paraliżujemy bazę noclegową, ale to jest wszystko pozytywne, bo i restauracje, i hotele, i angażujemy też wielu przedsiębiorców lokalnych. Ponad 40 firm, stowarzyszeń wspiera rajd w bardzo różnoraki sposób. Od przebudowy dróg, bo to czasami też jest potrzebne, bo musimy gwarantować to, że te drogi będą w takim stanie, jakim przyjechaliśmy. A powiem szczerze, że nawet staramy się, żeby zostały trochę lepszym. Co, startujemy w sobotę, Serwis. jedziemy tu. Aha, Inaczej, będzie wycięty ten fragment. No przejedziemy, to zobaczysz. zjem sobie kanapkę i możemy jechać. Elementem, który powstaje po przejeździe, jest książka drogowa, czyli tak naprawdę podstawa dla każdego zawodnika do tego, żeby przejechać rajd. Teraz mapujemy drogę, nagrywamy, mierzymy po to, żeby w książce drogowej zaznaczyć każdy zakręt, każdy element, zakazy cięcia, czyli brak możliwości wjechania samochodem w to pobocze,
zaznaczyć też jakieś newralgiczne punkty, punkty łączności, starty, mety. Wszystko mamy regulaminowo uzasadnione i wymagane w regulaminie odległości, gdzie powstaną tablice, gdzie także robimy zakazy wjazdu, gdzie służby bezpieczeństwa będą ustawione, w którym miejscu będą ochroniarze, w którym miejscu będą sędziowie zabezpieczenia. To wszystko powstaje na kilka miesięcy przed i później jest zatwierdzane przez Polski Związek Motorowy, ale w pierwszej kolejności przez nasz cały sztab. Jak jeździli, to jak z tamtej strony jechali, to tam zębawe też w powietrzu lecieli. Tu, nie? No bo jest taki od razu się łamie, nie? Przy kapinie Garb, tam, taki nie? jest garb. Równolegle do wytyczenia trasy pracujemy z partnerami, ze stowarzyszeniami, z naszymi sponsorami nad tym, żeby rajd był jeszcze lepszy w tym roku, żeby nie popełnić błędów, które popełnialiśmy w ubiegłym roku. Błędy się zdarzają, jest to bardzo duża impreza wymagająca kilka miesięcy pracy, więc nie da się wszystkiego zrobić idealnie, ale jesteśmy świadomi tych błędów. Wiemy, w którym kierunku trzeba iść, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że przynosi to sporo radości moim sąsiadom, bo ja stamtąd właśnie pochodzę. Organizatorem jest Automobil Klub Śląski, świetni profesjonaliści, którzy nas wspierają ogromnym doświadczeniem, ogromną wiedzą. Ja natomiast tam tworzę gdzieś w tym moim małym Makowie, mojej małej Suchej i okolicy taki dobry klimat do tego, żeby móc rozwijać sport, rozwijać też region, pokazywać go dalej.